Poprzednio opowiadałem, jak króla Ginewra, żona Artura, została porwana przez nieznajomego rycerza. Artur sam okazał się być słabym królem, który na to pozwolił. Nie rozpoznał niebezpieczeństwa i puścił królową. Ten, który ją porwał, mało sobie opowiedział. Oprócz tego, że trzyma w niewoli wielu ludzi, których nigdy nie wypuści. W pogoń, by królową uwolnić, ruszyli dwaj rycerze, jeden nieznajomy, a drugi Gawin. I dowiadujemy się, że nieznajomy kocha królową całą duszą. I tu mamy zjawisko miłości dworskiej, gdzie miłość rycerza ma charakter adoracji. Zupełnie go pochłania. Tak jak bardziej znana nam miłość poety Dantego do Beatrycze. Widzieli siebie na dystans, a wzrok jej i jej spojrzenie na poetę wprowadziło go w stan ekstazy, w który pisał piękną poezję. Nic nie wiemy o poprzedniej relacji królowej z nieznajomym rycerzem. I na drodze spotyka on Karła, który prowadzi wóz. I pyta Karła, czy wie, dokąd prowadzono królową. A Karzeł mu mówi, wsiadaj na wóz i dowiesz się. Nasz rycerz sporo się wahał, bo w owych dniach tylko zbrodniarze byli wożeni wozem. Wejście na wóz byłoby dla niego haniebne. Jednak to zrobił i rzeczywiście przejeżdżając na wozie przez miasteczko słyszał śmiechy szydercze i oskarżenia. Stał się zhańbiony. Razem z Gawinem, który jednak nie wsiadł na wóz, dojechali do dworu, gdzie przyjęła ich piękna panna i następnego dnia, patrząc przez okno, zobaczyli ludzi noszących trumny w procesji, a na czele jechali królowa i ten, który ją porwał. Biedny rycerz z wózku prawie rzucił się przez okno, by do niej dotrzeć, ale na szczęście Gawin go wstrzymał, chociaż panna domu powiedziała, że tak powinien zginąć, bo ten, który jechał na wozie, nie jest godzien żyć. A więc uważajcie na ten wóz. Parę słów więcej o miłości dworskiej, o której Chrétien de Troyes, Dante, Marie z Francji i Thomas Malory pisali. Miłość dworska ma charakter szaleństwa. Chociaż więcej pisano o miłości rycerza do panny, miłość panny do swojego rycerza też miał ten charakter. Można by go nazwać zjawiskiem dionizyjskim. Dionizos był chyba najmłodszy z bogów. Ludzie go kojarzą z pijaństwem i orgiami, a to są przyjemne strony. Ale jeśli Dionizos ciebie nie lubi, to rzuci na ciebie chorobę szaleństwa. Mamy w sobie dwa przeciwieństwa w naszej duszy, dwa sposoby działania. Jeden to według Apollo, a drugi to Dionizos. Apollo jest Bogiem rozumem. On działa przez rozsąd, przemyśliwiając sprawy. I oto rycerz Gawin, on przedstawia biegun Apollina. A nasz rycerz z wózeczka przedstawia Dioniza. Jest on opętany miłością do królowej, której nic nie może zahamować. Myśl o niej wprowadza go w stan ekstazy. Ona utożsamia wszystko, co piękne i doskonałe. Nasza kultura jest jednostronna w kierunku Apollina. Myślę, że dajecie sobie z tym sprawę.
Bez tej jednostronności nigdy byśmy nie stworzyli naszej cywilizacji, bo Apollo to też daje nam stabilność, przemyślenie, racjonalność, to co trzeba, żeby budować cywilizację. Jednak każdy z nas ma naturę dionizyjską, którą objawiamy, w tańcu, w rytuałach, inspiracjach. Bez Dioniza nigdy nie mielibyśmy natchnienia. Nie byłoby w nas spontaniczności, ani zabawy, szukania przygody, podejmowania ryzykownych zadań. Wielu ludzi tłumią takie popędy, uważając je jako niszczące porządek, nieracjonalne. Ale dusza nasza ich wymaga i jeśli je tłumimy, to dusza każe nas i życie nasze staje się jałowe i wpadamy w depresję. W ogóle życie czasami może stracić sens. Miłość dworska była jednym z sposobów, w jaki Dionizos wyrażał się w owych czasach. I też dzisiaj pojawia się. Jest to niebezpieczne, jak każdy z nas, który był zakochany, może udowodnić i doświadczyć. Bo Dionizos nie dba o bezpieczeństwo. Zakochanie się może być jak skok z wysokiej góry. Nie wiadomo, gdzie wylądujesz. No i trzeba także przypominać sobie, że miłość i śmierć są bardzo blisko sobie. Ta sama piękna kobieta, w której się zakochujesz, ma także oblicze femme fatale, która może ciebie zaprowadzić na tamten świat. Słynny przykład mamy w historii Trystana i Izoldy, co pokazuje nam, jak siła szaleństwa miłości kończy się śmiercią. A Ginewra także ma podwójną oblicze, jak dowiemy się, i mało by brakowało, a naszego bohatera by zniszczyła, jak dowiemy się później. A teraz czytam wam trochę dalej z opowieści Chrétien de Troyes. Z tekstu. W ten sposób wyjechali z miasta, nie zwracając się do nich, ruszyli szybko w kierunku, w którym widzieli odjeżdżającą królową, ale nie dogonili orszaku, który posuwał się naprzód w szybkim tempie. Po opuszczeniu pól rycerze wyjechali na teren ogrodzony i natrafili na utwardzoną drogę. Posuwali się przez lasy aż do około 6, a potem na skrzyżowaniu spotkali dziewczynę, która obaj pozdrowili, prosząc ją, by powiedziała im, jeśli wie, dokąd zabrano królową. Opowiadając z wyczuciem, rzekła do nich, gdybyście dali mi słowo, mogłabym wskazać wam właściwą drogę i ścieżkę oraz podać nazwę kraju i imię rycerza, który ją prowadzi. Ale kto by się odważył wkroczyć do tego kraju, musi znosić ciężkie próby, gdyż zanim tam dotrze, musi wiele wycierpieć. Wtedy pan Gawin odpowiada, Panno na Boga, obiecuję oddać całą moją siłę do Twojej dyspozycji i służby, kiedy tylko zechcesz, jeśli powiesz mi prawdę. A ten, który siedział na wozie, nie powiedział, że poświęci jej całą swoją siłę, ale ogłasza, jak ktoś, kogo miłość czyni bogatym, potężnym i odważnym na każde przedsięwzięcie, że natychmiast i bez wahania obieca jej wszystko, czego zapragnie i oddaje się całkowicie do jej dyspozycji. W takim razie powiem wam prawdę, mówi ona.
Następnie dziewczyna opowiada im następującą historię. Prawdę mówiąc, panowie, Meleagant, wysoki i potężny rycerz, syn króla Gore, uprowadził ją do królestwa, z którego żaden obcy nie wraca, ale gdzie musi on z konieczności pozostać w niewoli i wygnania. Wtedy zapytali ją: Panno, gdzie leży ten kraj? Gdzie możemy znaleźć drogę tam? Opowiada: szybko się o tym dowiecie, ale możecie być pewni, że napotkacie wiele przeszkód i trudnych przejść, gdyż niełatwo jest tam wejść bez zgody króla, którego imię brzmi Bademagu. Jednak można się tam dostać dwiema bardzo niebezpiecznymi ścieżkami i dwoma bardzo trudnymi przejściami. Jedna nazywa się mostem wodnym, ponieważ most znajduje się pod wodą, a pod nim jest tyle samo wody, co nad nim. Także most znajduje się dokładnie po środku. Ma on zaledwie 1,5 stopy szerokości i grubości. Tego wyboru z pewnością należy unikać, a jednak jest on mniej niebezpieczna z tych dwóch dróg. Ponadto istnieje wiele innych przeszkód, o których nie będę wspominać. Drugi most jest jeszcze bardziej nieprzyjezdny i znacznie bardziej niebezpieczny, ponieważ nigdy nie przeszedł przez niego człowiek. Jest on podobnym do ostrzego miecza, dlatego wszyscy nazywają go mostem mieczowym. Teraz powiedziałam wam całą prawdę, jaką znam, ale oni ponownie ją proszą: Panno, racz nam pokazać te dwa przejścia. Na co panna odpowiada: ta droga tutaj jest najkrótsza do mostu wodnego, a tamta tam prowadzi do mostu mieczowego. No, teraz jest jasne, co się stało. Król tamtego świata porwał królową. Jest to podobny temat do porwania Persefony przez Hadesa i Eurodyki. O tym mówiliśmy, a więc podróż naszego bohatera prowadzi w zaświaty. Zobaczymy ślady tego w opowieści. Znaki, że nie znajdujemy się w naszym świecie. Śmiertelni nie mogą podróżować do tamtego świata w ciele fizycznym. A więc podróż tam odbywa się przez kolejne obnażenia. Musimy najpierw zostawić za sobą nasze ubranie. To jest nasze ciało. Potem nasz emocjonalny wehikuł, nasze przywiązania, potem nasz niższy umysł i każde obnażenie, które przechodzimy, jest na swój sposób śmiercią. I jest to trudna droga. Wielu przeszkód nasz bohater dozna, zanim dotrze do mostu miecza, gdzie czeka jego ostateczne obnażenie. Ale drogę łatwo mu pogubić, a jedyna siła, która może go na tej drodze prowadzić, jest jego miłość do królowej. Bez tej miłości pogubi się. Uwaga, teraz spoiler. Gawin właśnie ma ten problem, że on nie ma tej miłości ku królowej. Dlatego niestety mu się nie udaje i kiedy dociera do mostu wodnego, to tam utyka i trzeba go później ratować. No, a tak rycerz z wózka podróżuje w kierunku mostu miecza. No, nasi rycerze ruszają, a ten z wózka w kierunku mostu miecza jednak nie widzi nic dookoła. Jest pochłonięty przez miłość. I czytam to. Wtedy każdy podąża własną drogą, a ten z wózka pogrąża się w głębokich rozmyślaniach. Niczym ktoś,
kto nie ma siły ani broni przeciwko miłości, która trzyma go w swoich szponach. A jego myśli są tak intensywne, że całkowicie zapomina o sobie i nie wie, czy żyje, czy umarł, zapominając nawet o własnym imieniu, nie wiedząc, czy jest uzbrojony, czy nie, ani dokąd zmierza, ani skąd przybył, ma na myśli tylko jedną istotę, a jego myśli są tak zajęte nią, że nie widzi ani nie słyszy nikogo innego, a jego koń niesie go szybko, nie podążając krętą drogą, lecz najlepszą i najprostszą, i tak jadąc bez przewodnika wyprowadzą go na otwartą równinę. No, świadomość rycerza zupełnie przypomina poetę Dantego po spotkaniu z Beatrice. Jest on w stanie ekstazy, jedzie aż dojeżdża do rzeki, a po tamtej stronie jest strażnik, który zabrania mu przejścia przez rzekę, a tu biedak jest tak pochłonięty wizją swojej pani, że nie widzi strażnika, który na niego krzyczy, ostrzegając go, aż tamten konno szarżuje i włócznią strąca naszego bohatera do wody. No, no dalej. Streścimy parę przygód, bo jest ich wielu i to jest skrętna droga. No, ale przyjeżdża on w towarzystwie właśnie panny, albo która go tam wysłała. I przyjeżdżają do miasta, gdzie pięknie ubrana panna go wita. Mówi ona, że ma dom otwarty dla niego, ale jednym warunkiem jest, żeby z nią położył się. No, on ma szczęście z kobietami, powiedziałbym. Nasz rycerz wspiera się, że nie chce tego zrobić, ale także nie chce sprawić przykrości. A więc on zgadza się na to. No, idzie tam, gdzie podano mu kolację i zjada kolację. A potem, po kolacji on wychodzi na ganek, patrzy dookoła i nagle słyszy krzyk panny. Ratuj, ratuj, potrzebuję pomoc. Rycerz pobiega do pokoju, gdzie jest panna i trzech rycerzy, które ją gwałcą. No i co nasz rycerz ma zrobić? Czy bronić, czy nie? No znowu tu głowa mu przeszkadza. Mówiłem, że ma w sobie te przeciwieństwa, a więc Logos i Eros, Apollo i Dionysius, i nagle tu głowa mu przeszkadza i zaczyna to rozmyślać. Boże, co mam robić? Podjąłem się zadania nie mniejszego niż poszukiwania królowej Ginewry. Nie powinienem mieć serca z królika, skoro dla niej podjąłem się takiej misji. Jeśli ogarnie mnie tchórzostwo i jeśli posłucham jego podszeptów, nigdy nie osiągnę tego, co szukam. Zhańbię się, jeśli tu zostanę. W istocie wstydzę się nawet tego, że myślałem o wycofaniu się. I nie myśląc dalej, rusza do bitwy w obronie Panny. I trzej z siekierami go atakują. No i jest bitwa, jeden wali w drugiego i tak dalej, dobra bitwa. I nagle Panna daje znak rycerzom. Oni schowają siekierę i wynoszą się z pokoju. Ta bitwa była zupełnie fałszywa. Była to jej próba. Ona właśnie chciała wypróbować naszego bohatera. On oczywiście nie bardzo zadowolony z tej próby. No, on kładzie się z nią, bo tak obiecał, ale ani na nią nie spojrzał, bo jego serce było gdzie indziej.
Ona nic dla niego nie znaczyła w ogóle. Nawet nie poczuł żadnego konfliktu leżąc z nią. Ta próba to nie była próbą wierności, wydaje mi się. Decyzją, która go rozdziera, jest to, czy obronić Pannę, czy nie. Czy słuchać tych podszeptów rozumu niższego, które go hamują. Te podszepty są jeszcze tworzone przez ego. Jego ego już obsłabło, ale wciąż potrafi hamować przez swoje podszepty ten dialog wewnętrzny, który każdy z nas zna. No, bohater jest złapany pomiędzy przeciwieństwa, miłość i rozumowanie, Apollo i Dionisos. Można uciec do miłości, ale też nie można tam ciągle dbać w jednym, bo my mamy oba bieguny w nas. Ona zrozumiała, co się w nim dzieje, podziwiała go, że jest taki jednomyślny i oddany swojej misji i chce teraz mu pomóc. Kraina, w której znajdują się, jest pod władcą króla Bademagu i nikt, kto tam wchodzi, nie może wyjść. Wszyscy są jeńcami. Jadą, a więc następnego dnia w dwójkę jadą dalej razem. Ta panna gada bez przerwy, co naszego bohatera strasznie denerwuje, bo przeszkadza mu w myślach i właśnie w swoich rozmyślaniach miłosnych. No, jadą i przechodzą do takiej fontanny i basenu i przy basenie jest grzebień z kości słoniowej z włosami na tym. No, od razu ta panna chwyta ten grzebień i mówi, to nie jest zwyczajny grzebień, ty wiesz, że to jest grzebień Ginewry, która ona tutaj zostawiła. A ja wezmę teraz ten grzebień. Nasz rycerz mówi, no weź grzebień, ale oddaj mi te parę włosów, które są na grzebieniu, bo ja chcę schować w piersi swojej te włosy. I tak właśnie. Ona bierze grzebień, ale on zachowuje te włosy. Ma coś konkretnego teraz, co łączy ją z królowej. No, przejeżdżają przez miasto, gdzie ludzie bawią się. Jedni grają w szachy, inni śpiewają. Ledwie pojawia się nasz rycerz, zapada cisza, bo wszyscy wiedzą, że jest to rycerz zhaniebniony, który pannę prowadzi. Ludzie czują się nieswoją. No tak to jest. Nasz rycerz przeszedł jedną śmierć, kiedy wsiadł na wózek, a teraz drugą śmierć, kiedy świat patrzy na niego jako nic niewartego. Jest to rodzaj emocjonalnej śmierci, której on doświadcza. To obnażenie tutaj ciała emocjonalnego. No i docierają do miasteczka, gdzie jest kościół i nasz bohater idzie na nabożeństwo, a potem spotyka go mnich. Nasz bohater pyta, co jest poza tym murem. No jest cmentarz, chcesz go obejrzeć? No, idąc za mnichem, rycerz ujrzał najpiękniejsze grobowce, jak można było znaleźć. I na każdym grobie wyryto litery wskazujące imiona tych, którym przeznaczono spoczywać w tym miejscu. Czytam teraz tekst. Zaczął więc po kolei czytać imiona i natrafił na takie, które brzmiały: tu ma spocząć Gawin, tu Ludwik, tu Iwen. Po tych trzech przeczytał imiona wielu innych należących do najbardziej znanych i cenionych rycerzy tej lub jakiejkolwiek innej krainy.
Wśród pozostałych znalazł jeden z marmuru, który wydawał się nowy i był bogatszy i piękniejszy od wszystkich pozostałych. Wołając mnicha, rycerz zapytał, do czego służą te groby tutaj? A mnich odpowiedział, przeczytałeś już inskrypcję. Jeśli je zrozumiałeś, musisz wiedzieć, co mówią i jakie jest znaczenie tych grobowców. No powiedz mi teraz, do czego służy ten duży grobowiec? A pustelnik opowiedział, powiem ci, to bardzo duży sarkofag, większy niż jakikolwiek kiedykolwiek wykonano i nigdy nie wiadomo nigdy nie widziano, przepraszam, tak bogato zdobionego i tak pięknie rzeźbionego. Z wewnątrz jest wspaniały, a jeszcze bardziej w środku. Ale nie musisz o tym przejmować się, bo nigdy nie przyniesie ci żadnej korzyści. Nigdy nie zobaczysz jego wnętrza, bo potrzeba 7 silnych mężczyzn, by podnieść kamienną pokrywę. Gdyby ktoś chciał ją otworzyć i możesz być pewien, że do jej podniesienia potrzeba 7 mężczyzn silniejszych od ciebie i ode mnie. Na kamieniu znajduje się napis, który głosi, że kto podniesie ten kamień własną siłą, bez pomocy uwolni wszystkich mężczyzn i kobiety uwięzionych w tej krainie, z której żaden niewolnik ani szlachcic nie może się wydostać. Chyba że jest rodowitym mieszkańcem tej krainy. Nikt nigdy stamtąd nie powrócił. Wszyscy są przetrzymywani w obcych więzieniach, podczas gdy mieszkańcy tego kraju wchodzą i wychodzą, jak im się podoba. Rycerz natychmiast podszedł, by chwycić kamień i podniósł go bez najmniejszej trudności, łatwiej niż zrobiłyby to 10 mężczyzn, którzy wykorzystaliby całą swoją siłę. Mnich był zdumiony i omal nie opadł na widok tej cudownej rzeczy. Sądził bowiem, że nigdy więcej nie ujrzy czegoś podobnego i rzekł: Panie, bardzo pragnę poznać Twoje imię. Czy powiesz mi, jak się nazywasz? Nie, odpowiada rycerz na moje słowo. Z pewnością mi przykro z tego powodu, mówi, ale gdybyś mi powiedział, wyświadczyłbyś mi wielką przysługę i mógłbyś sam na tym skorzystać. Kim jesteś i skąd pochodzisz? Jestem rycerzem, jak widzisz, i urodziłem się w królestwie Logr. Po tak wielu informacjach wolałbym zostać zwolniony. A teraz proszę powiedz mi ze swojej strony, kto ma spoczywać w tym grobie? Panie, ten, który uwolni wszystkich, którzy są uwięzieni w królestwie, z którego nikt nie ucieka. A kiedy mu wszystko powiedział, rycerz powierzył go Bogu i wszystkim Jego świętym i wtedy po raz pierwszy poczuł się wolny, by powrócić do dziewicy, która była z nim. Jesteśmy niewątpliwie w zaświatach, gdzie czas jest odwrócony, gdzie są mogiły tych, którzy jeszcze nie umarli. Nasz rycerz nie podaje swojego nazwiska. Nie jest to dobrze podać nazwisko w takich miejscach, bo nazwisko da innym władzę nad tobą. Ale tylko mówi, że jest z krainy Logr, stara nazwa dla krainy Wielkiej Brytanii. I dowiaduje się, że każdy w tej krainie pochodzi z Logr i tam są uwięzieni, że nikt nie może stamtąd wrócić. I wszyscy czekają na Zbawiciela, jednego, który może wszystkich uwolnić. A który pyta, tą płytę udźwignie, będzie tym.
A więc zadanie naszego rycerza zmieniło się teraz. Nie tylko tu chodzi, że ma on uwolnić królową, ale też wszystkich w tym kraju, z którego nikt nie wraca. Mamy tu temat podobny do zejścia Jezusa do otchłani i wyprowadzenia duszy zmarłych. I teraz przechodzimy obok kilku innych przygód. Jest droga wąska, kamienna, armia, którą drogą blokuje i inne takie próby. Docierają do mostu miecza. Jest tam przepaść, woda szalejąca na dole, most z długiego ostrza miecza. Nie tylko to, ale po drugiej stronie czekają na niego lamparty, żeby go zjeść, gdyby przeszedł przez miecz. No, ale zanim on może podjąć próbę przekroczeniu mostu miecza, czeka go ostatnia próba. Pojawia się rycerz, który wzywa go na pojedynek i szydzi z niego z powodu jego hańby. Przypomina mu o wózku. Biją się, a nasz bohater pokonuje rycerza. I ten błaga o litość. No najpierw nasz bohater daruje życie, ale o ile tamten wyjdzie na wózek. No on odmawia, mówiąc, że wolałby najpierw śmierć. No, przyjeżdża na rumaku panna, która mówi, że to jest zły gość i domaga się głowy pokonanego. Nie wiemy, kim jest ta panna, ale ona mówi, będziesz mnie kiedyś jeszcze potrzebował. Możliwe, że jest to ta, która pokazała mu tą drogę pod warunkiem, że on spełni jej żądanie. Ale później w opowiadaniu ona się pojawia jeszcze. W jego sercu toczy się walka pomiędzy litością i surowością i sprawiedliwością. A więc mamy też te bieguny w nas, litość, miłosierdzie i sprawiedliwość. Kiedy być sprawiedliwie, kiedy być miłosierni, właśnie. Te toczą się w jego sercu ta bitwa. Głowa i serce, wierność królowej, życzenie panny. On z jednej strony wierny królowej, ale z drugiej on nie może odmówić tej panny. No i to, że litość liczy się tak wysoko, pokazuje, że nastąpiła już w nim pewna wewnętrzna integracja. On nie jest tak bezwzględny, że każdy raz on dobije kogoś. No, on trzyma w sobie świadomość tych przeciwieństw. Jednak według świata to wahanie się objawia się jako słabość, brak decyzji. No, on daje pokonanemu jedną szansę jeszcze. A więc on mówi pokonanemu, no wstań i pobijemy się dalej. No i dalej biją się i tamten przegrywa. Potem nasz rycerz głowę mu ścina i daje ją pannie. A ona obiecuje mu, że kiedyś wynagrodzi, kiedy będzie jej najbardziej potrzebował. Jest to jedyny raz w tej opowieści, kiedy nasz rycerz kogoś zabija. No i w ten sposób oczywiście, co jest dosyć wyjątkowe, że on ścina głowę i daje tą głowę tej panny. Ja myślę, że tu mamy obraz ciemnej animy. Ona przypomina Salomę, która żądała głowy Jana Chrzciciela. I tutaj ofiara jest wymagana od rycerza. Jego dusza żąda głowy.
A więc to jest ego. Niby rycerza, ale trzeba też widzieć tych, z którymi walczy jako aspekty samego siebie. I że tutaj on coś w sobie pokonuje i potem głowa musi być ścięta. No to jest znowu obnażenie właśnie. To jest jego w końcu pokonanie swojego ego i to, co swoje ego mu żąda. Póki żyje ten stary rycerz, nie może powstać coś nowego. To, co my nazywamy jaźnią. No i zobaczymy, że ta anima, ta ciemna anima, która żąda głowę rycerza, że ona mu go wynagrodzi w przyszłości. No, dochodzimy do mostu miecza i warto tutaj przeczytać, jak jest to napisane. Jeśli ktoś zapyta mnie o prawdę, to nigdy nie było takiego złego mostu, ani takiego, którego podłoga byłaby w takim złym stanie. Most nad zimnym strumieniem składał się z wypolerowanego, lśniącego miecza. Miecz ten był jednak mocny i sztywny, a długością dorównywał 2 włóczniom. Na każdym końcu znajdował się pień drzewa, w którym miecz był mocno osadzony. Nikt nie musiał się obawiać upadku z powodu jego złamania lub wyciągnięcia, gdyby był on tak doskonały, że mógł wytrzymać ogromny ciężar. Jednak 2 rycerze, którzy towarzyszyli trzeciemu, byli bardzo zniechęceni. Domyślali się bowiem, że po drugiej stronie mostu przy wielkiej skale znajdują przywiązane 2 lwy lub 2 lamparty. No, faktycznie most jest bardzo zły. To jest bardzo zły most. Warto tu zatrzymać się razem z naszym rycerzem. Jak przejść przez taki most? Wszyscy mu to odradzają. Bo przecież jeśli spadnie, to na dole są szalejące wody, to koniec. Nie jest to tylko fosa, gdzie jest spokojna woda, ale spaść do niej to utopić się. A nawet jeśli rycerz przejdzie cały na drugą stronę, to lamparty go rozszarpują. Na wszystkie słowy odradzające mu, on to odpowiada. Panowie, przyjmijcie moje podziękowania i wdzięczności za troskę, jaką mnie otaczacie. Wynika ona z waszej miłości i dobrych serc. Doskonale wiem, że nie chcielibyście, aby spotkało mnie jakiekolwiek nieszczęście. Mam jednak wiarę i ufność w Boga, że On będzie mnie chronił aż do końca. Oddaje się on Bogu. O to chodzi. Tu człowiek stoi przed czymś, czego człowiek nie może sam rozstrzygnąć. Niskie ja nie może pokonać przeszkody, a nasz rycerz, przechodząc w zaświaty, najpierw wsiadł do wozu. Jego pierwsze obnażenie było poszukiwania honoru i sławy. Podniósł kamień grobu, wziął na siebie swoje zadanie, by uwolnić uwięzionych. W końcu ściął głowę swojego własnego ego, a w tym wszystkim prowadziła go jego dusza w postaci kobiety. Ona pokazała mu drogę, a teraz ktoś inny musi go poprowadzić. Bardziej transcendentalna siła, której on teraz się oddaje,
I jest to moment podobny do Jezusa w ogrodzie oliwnym przed ukrzyżowaniem, kiedy powiedział w modlitwie: Nie moja wola, ale Twoja. Wydaje mi się, że poeta świadomie widział naszego rycerza z wózku jako obraz Chrystusa. Widzieliśmy go już, jak przyjął rolę Zbawiciela, schodząc w zaświatę, by uwolnić wszystkich uwięzionych, a teraz poddaje swoją wolę Ojcu naszemu. I co następuje dalej, jest niczym ukrzyżowanie. Pamiętajcie, krzyż to bardzo ciekawy symbol, bo krzyż to dzieli i łączy. Mamy te dwie, lewo i prawo, to co do góry i to co na dole. I Jezus sam powiedział: Ja przyszedłem łączyć to, co jest na górę, z na dolem i łączyć je zewnątrz i wewnątrz i łączyć je w tym miejscu. A więc krzyż jest tutaj symbolem połączenia. A to, co my mamy tutaj, jest miecz dwustronny, który ma te dwie strony i który tnie i, um, i który też może człowieka kaleczyć. A co robi nasz rycerz? On obnaża się. Zdejmuje swoją zbroję, aby przejść przez most nago. Gdyby to była zwyczajna opowieść o rycerzach i damach, to obnażenie się byłoby absurdalne, bo przecież zbroje uchroniłyby go przed okaleczeniem przez miecz, ale on to robi, co poeta określa jako wspaniały czyn. Zbroje także utrudniłaby mu zachowanie równowagi na mieczu. Zbroje należą do naszego świata i nosimy jako obronę, ale jest czas, by obnażyć się z każdej obrony, bo te obrony są już szkodliwe i dalej nie działają. I tak trzymając się gołymi rękami i nogami, on przechodzi przez most. Most go kaleczy, ale on nie przejmuje się tym. Czy cierpi? No tak, cierpi. Przejście jest bolesne i krwawe, ale on jest świadomy swojej miłości do królowej, a więc idzie dalej, wiedząc, że jest sługą miłości. Co do lampartów na drugiej stronie, już ich nie widzi. Były one złudzeniami, tam posadzonymi, aby odstraszyć słabych ludzi przed przejściem przez most. On także ma przy sobie kamień, taki w pierścieniu, który podarowała mu pewna kobieta, a ten kamień ma tę właściwość, że kiedy się w niego spojrzy, to pokaże, czy coś widocznego jest prawdziwe, czy jest złudzeniem. No, jak mówiłem, miecz jest ciekawy, bo to jest instrument, który tnie, rozdziela i rozróżnia. I tak czyni też nasz niższy rozum. Dzieli rzeczywistość na kawałki i powoduje złudzenia. Tak, że nie pojmiemy, czym jest rzeczywistość. No i tak to jest jego ukrzyżowanie i tak przechodzi przez most do tamtego świata. No i co dalej, to później opowiemy. Tymczasem przechodźmy do dyskusji. Dobry wieczór. Witaj, Rafale. No, kawał dobrej literatury, chciałoby się powiedzieć. Zacznę może od tego Dionizosa. Nie wiem, czy wiedziałeś, czy wiesz, że Robert Andrew Johnson napisał na ten temat książkę pod tytułem Ekstaza i ona jest właśnie niedawno wydana, pojawiła się.
Właśnie dzięki Twojemu poleceniu kupiłem tą książkę Tak. i muszę przyznać, że skorzystałem z niej, kiedy przygotowałem ten wykład. Wydały mi się dosyć trafne. Bardzo dobrze pisze, tak. Mhm. No, on też właśnie tam był w kręgu wpływów jungowskich, człowiek bardzo głęboki. Jakiś czas spędził też w klasztorze bodajże Bernardynów, więc to taki powiedziałbym zawodnik dużej klasy i to też w jakiś sposób wiąże się z mistyką na przykład Jana od Krzyża, który dużo mówi na temat oczyszczenia zmysłów, nieuleganiom ich podszeptom. W drodze na górę Karmel opisuje ten proces, że jak chcemy dojść na górę, no to nie możemy się zatrzymywać po drodze, nawet jeśli są tam piękne łąki, zagajniki, kwiaty i tak dalej, tylko właśnie taką wąską drogą negacji, nada, 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 możemy dojść na szczyt, co jest troszeczkę też czymś złudnym. I jak widać, ten temat jest też chyba należy przyglądać się mu z pozycji właśnie wyjałowionej ziemi, nie? Bo Dionizos tutaj współcześnie, właśnie tak jak Johnson zauważa, jest czymś, co się właśnie mieści w naszej cywilizacji w zakresie czegoś, co sprawia nam trudność w doświadczaniu, pomimo tego, że mamy wszystko, a może właśnie dlatego, że mamy wszystko, że nie potrafimy się samo ograniczać, dokonywać wyborów, te rzeczy nas pochłaniają, nie? I jakby y, można by dużo na ten temat mówić, ale też chyba we wstępie do cywilizacji Jung zauważa, że archetyp ma taką strukturę, jakby porównuje ją do budynku, gdzie na przykład piwnice to jest okres cesarstwa rzymskiego, ale to, co jest powyżej, gdzie mieszkamy, należy do tego świata, więc my, że tak powiem, na własnym pokładzie jedziemy właśnie z tymi zmarłymi, które są tam na tym cmentarzu, nie? Nosimy ich wszystkich i, i na tym krzyżu właśnie takim czasoprzestrzeni, gdzie to się właśnie przecina, to jest takie bezpośrednie doświadczenie metafizyki w życiu każdego człowieka, nie? Jeśli Mhm. potrafimy dostrzec, że to ego nas wiezie takich w strukturze linearnej tego, co było, jest i będzie, co doświadczamy, to jednak ci zmarli, którzy w nas żyją, te archetypy, przenoszą nas właśnie w zakresie czegoś, co spotykamy tylko w baśniach, w mitach i w tych wielkich tekstach kulturowych. Tak, tak, zupełnie dokładnie. Ciekawy ten obraz wieży. Em, w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy omawiali, jak wygląda właśnie ten kraj, ta kraina Bademagu, nie widać tam zamków, ale widać sporo wież. Wszędzie jest jakaś wieża opisana, a więc wieża to jest coś, co należy do tamtego świata, tak. Y, Pod tą wieżą są jeszcze przecież relikty takie jak umysł jaszczurki, którą żeśmy byli, nie? Więc No tak, tak, tak. Nasza natura tkoniczna właśnie jest tam pod spodem. której jak widać się obawiamy, bo to są ten lew i ten Lampart na tym moście Tak. i to jest, ja myślę, że chyba każdy zderzył się z takim lękiem Mhm. przed tym, co niesie instynkt. Tak. Ale jak widzimy, on uznał je jako złudzeniem, a więc nie dokuczały go. Mhm. Ale w sposób zaskakujący Tak. Dziękuję. również. Iwona, witaj. Dzień dobry, dobry wieczór jeszcze raz. Ja bym chciała tak trochę bardziej filologicznie spojrzeć na dzisiejszy wykład. To znaczy, chciałabym wrócić do samego tekstu, który omawialiśmy
i skoncentrować się na dwóch tutaj aspektach tego tekstu. Symbol mostu mieczy, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w tym fragmencie, który teraz omawiamy, most mieczy, czym jest. I wydaje mi się, że no jeden z najważniejszych, jeżeli nie głównych wątków całej opowieści, to znaczy zejście do podziemia, do otchłani. I ten drugi wątek. Pierwszy, to może krótko, tak filologicznie, no to trzeba pamiętać, że przecież cały czas tkwimy w XII wieku, średniowiecze to jest. I tu nie sposób jakby odcinać się od tego, co w tym XII wieku, w średniowieczu funkcjonowało. Mam na myśli alegorie chrześcijańskie. I taką alegorią był właśnie most mieczy, most mieczy. Ten most mieczy występował no, w wielu innych utworach, a symbolizuje wąską ścieżkę zbawienia, którą mogą przekroczyć tylko sprawiedliwi. Więc on występował na obrazach, rycinach, oczywiście takich bardziej znanych. W tej chwili no, nie mogę przypomnieć, bo to już pamięć nie ta. U Bruegla też są reminiscencje właśnie te średniowieczne i tak dalej, tego miecza, po którym tylko sprawiedliwy przejdzie. To jest ta szybsza, krótsza droga do zbawienia, ale niesamowicie bolesna i związana z cierpieniem. Po prostu tu też tkwi jakby wytłumaczenie sensu cierpienia. No w jakim, no dlaczego musimy cierpieć, dlaczego jest cierpienie? Ano dlatego, bo to też jest droga do zbawienia. I teraz konkretnie w tym utworze Rycerz z wózka, to, że Lancelot decyduje się na wybór trudniejszej drogi, czyli tego przejście po tym ostrym jak brzytwa mieczu, a nie moście wodnym, tylko właśnie po tym mieczu przejście, to go motywuje do tego i pcha go ku takiej decyzji miłość, po prostu przepotężna miłość. I nic innego nie byłoby w stanie spowodować, żeby dobrowolnie wszedł w cierpienie, tylko miłość. Czyli by wyglądało na to, że jeżeli to ma być alegoria zbawienia średniowieczna, to w głębszym jakby obszarze jest tutaj taka wymowa, że zbawienie to miłość, że miłość zbawia. Tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale tak by wyglądało, jeżeli ten utwór sobie interpretujemy. No bo co Lancelota, co powoduje jego decyzję taką, a nie inną? No miłość, przecież, że nie takie szaleństwo dla samego szaleństwa. Miłość, która również jest szaleństwem, ale miłość, Tak, a nie chore zmysły. Tylko nie byle jaka miłość. No nie byle jaka, oczywiście, no właśnie ta miłość, no nawet można powiedzieć miłość święta. No jak spojrzymy psychoanalitycznie, no to można byłoby się zagłębiać w te obszary przededypalne, że właśnie chodzi o więź z matką, ale tę więź, która jest czystym bezpieczeństwem, właśnie to jest ten okres przededypalny. I teraz ten obiekt, który jest tą miłością, daje nam bezgraniczne bezpieczeństwo, jest związane z tabu, bo matki przecież chłopiec nie może kochać, tak? A jednak kocha. I to jest tak tutaj też ten rycerz nie może kochać cudzej żony, a kocha żonę swojego pana. No więc tutaj bardzo podobne też są te aspekty jak w tych procesach przededypalnych, ale ja nie o tym chciałam mówić. Mi cały czas we mnie siedzi temat tego podziemia. Wcześniej, nie wiem, chyba nie zdradzę tajemnicy, bo sam powiedziałeś, że będzie czas na dyskusję po wykładzie na ten temat. Czy jak to jest możliwe, zapytał jeden z panów, że w średniowieczu w tych utworach było tyle tych wątków, które dzisiaj są nam znane, omawiane w psychologii głębi, i czy oni mieli świadomość tych problemów, czy nie mieli, skąd to się brało. No i teraz wystarczy właśnie spojrzeć na ten motyw zejścia do podziemi, dobrowolnego zejścia. I teraz jak cofniemy się, to nie tylko średniowiecze, cofniemy się do starożytności,
4000 lat przed naszą erą do mitu sumeryjskiego, kiedy Inanna dobrowolnie schodzi do podziemi, królowa miłości schodzi do podziemi, do krainy zmarłych, z miłości do swojej siostry, która tam rządzi krainą zmarłych i schodzi właśnie do tych podziemi, no i płaci za to swoim życiem, bo umiera. Oczywiście tak jak to w mitach jest, potem się odradza, ale dzięki poświęceniu jej ukochanego męża, który w zamian za nią oddaje siebie królowej podziemi i mówi: weź mnie zamiast Inanny, mojej żony, i sam zostaje w krainie zmarłych, natomiast Inanna wychodzi na wolność. Teraz mit o Orfeuszu i Eurydyce. Orfeusz dobrowolnie udaje się do podziemi, do krainy zmarłych, aby wyswobodzić właśnie z tych okowów śmierci swoją najukochańszą żonę Eurydykę. No, co prawda ostatecznie mu się to nie udaje, ale nie dlatego, że zabrakło mu odwagi czy jakichkolwiek innych przymiotów wspaniałych, jakie posiadał, tylko po prostu tak bardzo Eurydykę kochał, że już te ostatnie kilka kroków, które zostały, nie wytrzymał i się odwrócił. A to był warunek, że nie wolno mu było się odwrócić i spojrzeć, kiedy był w krainie zmarłych, na swoją żonę. Dopiero jak oboje znaleźliby się na powierzchni. I zabrakło tej minuty czy dwóch. Niestety z tej tęsknoty, z tej wielkiej miłości się odwrócił, w ten sposób na zawsze stracił Eurydykę. Dalej mamy misteria eleuzyjskie, które opierały się na kulcie Demeter, o której wspominałeś, i Persefonie. Tam również Dionizos był obecny w tym kulcie. I teraz co chcę przez to powiedzieć? Że przecież tam tym bardziej nie miano świadomości o psychologii głębi, a przecież te wszystkie mity de facto są tym wszystkim, o czym mówi psychologia głębi. Można spokojnie to na język psychologii głębi przenieść i wydaje mi się, że to też tutaj możemy zrobić. Mimo że mamy średniowiecze, XII wiek, to przecież postać Lancelota, który schodzi do podziemi, udaje się do podziemi, to może to być, dla mnie jest w mojej interpretacji, to racjonalne ego, które właśnie decyduje się na ogołocenie. To zdjęcie ze zbroi to jest to ogołocenie się całkowite z tego właśnie, z tych wszystkich praw rozumu, którymi dotąd się moje ego kierowało, ale przez to było niedojrzałe, bo nie miało kontaktu z treściami nieświadomymi, libidalnymi, a bez tego kontaktu no nie ma mowy o żadnej dojrzałości. Wtedy moje racjonalne ego jest całkowicie głuche i ślepe. Tak? Ja jako człowiek jestem głucha i ślepa i w świecie iluzji przebywam. I dopiero jak się ogołocę, jak moje ego dojrzeje poprzez kontakt z tymi właśnie treściami, aspektami z nieświadomości, które są podziemiami, czyli muszę zejść do tych podziemi i wtedy dopiero nawiążę z nimi kontakt, poznam je i moje ego zacznie dojrzewać. Bo to nie jest tak, że ego jest całkowicie złe i trzeba je w sobie stłumić czy zabić, to nie tędy droga. Żeby dojrzeć, żeby wyruszyć, żeby się otworzyła przed nami brama jaźni, to nasze ego też musi być, ale dojrzałe, autentyczne. I wydaje mi się, że ten epos to pokazuje, jak dotrzeć właśnie do tej swojej, do tej autentyczności swojej, a przez to, żeby bramy jaźni się otworzyły. No tak jakoś bym tak to właśnie widziała. I tu prowadzi nas serce, bo ta miłość, która Lancelotem prowadzi, no to właśnie jest ta droga serca dla racjonalnego ego, że wreszcie ego racjonalne poznaje głos serca, którego wcześniej nie czuło i nie poznawało. I dopiero kiedy usłyszy, kiedy połączy się, moja logiczność, racjonalność z sercem się połączy, wtedy dopiero będę mogła dojrzewać. No i wydaje mi się, że alchemicznie to też byłaby ta faza nigredo, że właśnie to zejście do podziemi to jest nic innego jak czernienie. Nigredo. No i bez tej początkowej fazy nie ma mowy o żadnej indywiduacji, nie ma mowy w ogóle o żadnym obrazie jaźni. Muszę przejść przez nigredo, innej drogi nie ma, czyli muszę wejść do otchłani, do podziemi, do krainy zmarłych,
mówiąc językiem chrześcijańskim, do piekieł, muszę zejść do piekieł. Innej drogi do rozwoju nie ma. Dziękuję bardzo. Iwona, bardzo Ci dziękuję. Bardzo trafnie streściłaś właśnie te tematy mitologiczne. I właśnie trochę obszerniej opowiem o źródło tych opowieści. Chrétien de Troyes, on czerpał z mitologii celtyckiej. A więc tutaj krążyły wszędzie bardzo stare opowiadania od IV, V, VI wieku. I niektóre z nich były później spisane razem w takim zbiorze i to jest właściwie epopeja walijska, która jest dosyć znana, która nazywa się Mabinogion. Na pewno gdzieś jest polski przekład tego. Możecie gdzieś wygooglować Mabinogion. To Mabinogion to tak jak opowiadania dziecińskie, ale tam nie ma nic dziecińskiego. To jest poważna, bardzo mroczna teologia walijska. I tam nawet mamy pierwszą taką opowieść o Gralu, która nazywa się Peredur. I kiedy przeczytacie, to poznacie od razu naszą opowieść o Percywalu, tylko bardziej mitologicznej formie i bardzo proste opowiadania. I jest ta, że nasz bohater znajduje się w zamku i jest ta procesja z mieczem, który kapie. I potem na talerzu ten Graal, co to jest? To jest piękny srebrny talerz i na nim głowa ścięta, krwawa jest na tej głowie. I całe opowiadanie opiera się właśnie o przywrócenie sprawiedliwości i pomszczenie tego, którego jest głowa. I pytanie, które Peredur w tej opowieści nie zapytał, jest, kogo jest ta głowa? Właśnie. A więc ja nie spotkałem dwa, trzy inne poematy Chrétiena mają źródła właśnie w tej walijskiej epopei. Rycerz z wózka ja tam nie znalazłem. On musiał znaleźć inne źródło, o którym nie wiemy na to, ale wydaje mi się, że nie ma wątpliwości, że jest tam jakaś opowieść walijska, która dotyczy króla podziemia. Król podziemia często pokazuje się w tych walijskich mitologiach. A więc tutaj mamy poematy z XII-XIII wieku, ale są bazowane na starych mitologiach. I dlatego myślę, że mają ten tą archetypową treść, która nam tak głęboko przemawia. Kuba, witaj. Dzień dobry, cześć wszystkim. Dobry wieczór ponownie. Tyle wątków, że aż głowa boli, nie wiadomo od czego można zacząć. Znaczy w ten dobry sposób boli. To ten dobry ból, jak tego rycerza na moście. Zastanawiam się, to co zaczęła, do czego piła Iwona przed tygodniem przy okazji pierwszego wykładu, a propos tej sfery seksualnej i dochodzenia do... I ty potem, Paweł, powiedziałeś, że tak, ale że to chodzi o inny rodzaj miłości, ale że po części jakby jest w tym racja. Jakoś mi się to składa, nie wiem, czy trafnie, ale z jakimś rodzajem tego, że
ta seksualność, o której mówiła Iwona, czy jakby wykorzystywanie wykorzystywanie tych procesów seksualnych, uciekło mi słowo, no jakby w kontaktach seksualnych, że jakby one też towarzyszyły rytuałom. I teraz pytanie, no bo jakby to jest w jakiejś części zaspokojenie tej takiej libidalnej części, prawda, w nas, ale tylko jakby zaspokojenie jej może umożliwić nam jakby wejście dalej, czy jakby wejście na ten jakby wyższy, powiedzmy, poziom miłości, jakby, która może nam się otworzyć. No bo na początku jesteśmy w tej takiej niedojrzałej formie. Musimy w jakiś sposób dać ujście tym naszym siłom libidalnym, żeby one mogły nas, że tak powiem, poprzez zderzenia z tym, poprzez też wstyd, który jest tą samoświadomościową emocją, poprzez to wszystko odrzucenia, dążenia, zabiegania o ukochaną i tak dalej, jest procesem, który gdzieś nas otwiera na tą miłość innego wyższego rzędu. Francuzi mówią na orgazm le petit mort, czyli mała śmierć, a śmierć to tak jakby wielki, duży orgazm, czyli ten moment porzucenia ja, jakby otwarcia się na jaźń. Czyli każdy moment jakby orgazmu przybliża nas do tego pełnego jakby oddania tej swojej, poświęcenia tej swojej własnej głowy, tego swojego własnego ego, które nas może otworzyć na to coś większego, jeśli my zdecydujemy się zawierzyć temu Bogu, tak? I potem jak ten Dante w Boskiej Komedii przechodzimy, tak jak mówiliście, że podziemie jest, że z innej drogi nie ma, że my tam musimy pójść, ale właśnie przez podziemie, przez to, co tam doświadczyliśmy w tym dotknięciu z miłością, my możemy przejść, niejako oczyścić się jak Dante idący w górę przez czyściec, aż do tej części niebiańskiej. Zastanawiam się jeszcze, to co Paweł, przepraszam, to co Rafał mówił, a propos jakby tego schodzenia w dół, że tam są, i to co ty, Pawle, mówiłeś w wykładzie, że tam są w podziemiach ci wszyscy ludzie, których trzeba niejako uwolnić. Jung matko jedyna, w wykładach w latach 30. w swoim seminarium wiosennym on opisuje ten motyw bycia połkniętym przez bohatera przez wieloryba i on opisuje to słowami, że jeśli Herosowi, że on tam, Heros musi zejść jakby w dół, w brzuch bestii, tam rozpalić ogień i jakby lub ognisko, lub przeciąć jakiś ważny narząd i tam on druzgocze filary, z których wnętrza wypadają ciała mężczyzn i kobiet. Jung pyta, mówi, o co tutaj chodzi? Pyta studentów. I też mi to jakoś chodziło po głowie. Jung dalej, on tłumaczy, że jak się Herosowi uda zgładzić monstrum, to on odkrywa, że w brzuchu są jego rodzice, którzy zakładał, że już nie żyją, że zostali pochłonięci. Że widzi tam też tych innych ludzi i że jeśli potrafi stąpić w głąb do trzewi czasu, to odkryje tam całą przeszłość. I że te ciała kobiet i mężczyzn, to że to jest właśnie to, o czym tutaj wspominaliście. Czyli jakby ta cała przeszłość, jakby, którą tak naprawdę ten Heros nosi w sobie cały czas. I teraz to zejście do podziemia, tak jak Iwona mówiła, jest koniecznym tym wymogiem alchemicznym, żeby cały ten proces mógł się zadziewać, żeby otworzyła się ta brama jaźni. Czy ci zmarli, których nosimy w sobie, jakby to zrozumienie ich, to jakby zdjęcie z siebie tych elementów zbroi, jakby to przejście nago przez ten most, jakby czyni nas bezbronnymi, a zarazem jakby to jest dokładnie tylko taki stan, w którym my możemy jakby się unieść jakby tam wyżej. Ta zbroja byłaby za ciężka, my nie dalibyśmy rady. Jeśli ciągniemy to swoje ego, te swoje własne przekonania, to nie uda nam się przejść dalej, że musimy się w jakiś sposób ku tego wyrzec, poświęcić to swoje ja, trochę jak ten Jan Chrzciciel dla tego, który nadchodzi.
i będzie chrzcił ogniem. Ten rycerz z wózka to może ostatnia myśl, że trochę mi się też, jak mówiłeś, Pawle, a propos, że on jest tym Chrystusem, to znów mi się podgrywa Jung, który mówi w Czerwonej Księdze, pisze, że macie nie być chrześcijanami, macie się stać Chrystusami. Tak, Czuję jakąś taką odezwę, że ten dokładnie. rycerz z wózka to jest ten każdy z nas. I każdy z nas przez ten wózek, przez to poniżenie, przez to zhańbienie, jakby musi przejść, żeby wszystko mogło się ułożyć tak jak powinno. Tak. Dziękuję. Hej, dziękuję Ci, Kuba. Wiele wątków poruszyłeś i nie wiem, czy na wszystkie zdołamy wejść. Jedną rzecz chciałbym dodać, to aspekt miłości, że tutaj mamy miłość na różnych poziomach i wydaje mi się, że jest możliwe, że to jest ta platoniczna miłość tutaj, o której Platon pisał w swoim dialogu Uczta. Jedno z najwyższych właśnie szczebli tej drabiny miłości jest to właśnie to co jest to bardzo uduchowiona miłość, chociaż nie jest odcięta od ciała, o to chodzi. Nie mówię, że ciało nie wchodzi w to i nie ma cielesny jakiś wymiar, ale nie o to właśnie chodzi. I też ja bym tutaj przytoczył do tego takie powiedzenie, taki logion z Ewangelii Filipa o komnaty oblubieńców, że nie jest to zwyczajne połączenie cielesne, bo to nie polega na pożądliwości, ale na woli. I że to jest zupełnie innego rodzaju miłość tam niż ta zwyczajna, tak, hop do łóżku, co każdy z nas na pewno wiele razy doświadczył. Tak. Co do tego, czy jedna może się przetworzyć do drugiej, jest, jak mówiłem ostatnim raz, w chińskiej alchemii. Chińska alchemia zajmuje się takimi rzeczami. Ja do końca nie zbadałem takie rzeczy, ale są ci, którzy w systemach ezoterycznych bardziej się zajmują się tymi rzeczami. Jeszcze jakbyś mógł powiedzieć kilka słów na temat, bo ten temat się tam pojawia właśnie głosów z zewnątrz, które jakby wywierają pewien nacisk na bohatera, nie, żeby nie trywializować tej opowieści, bo to wszystko tak fajnie, łatwo i przyjemnie wygląda, ta podróż bohatera, a on tam jest autentycznie rozrywany przez różnego rodzaju siły, nie? I jakby chyba na tym dramat polega właśnie, żeby umieć zrozumieć, że nawet sam archetyp matki może spowodować, że mężczyzna ma ogromne trudności w zbliżeniu się do kobiet jako takich, nie? I że tu działa jakby cała kultura, cywilizacja, kształtując jakiś obraz kobiecości w duszy mężczyzny. W duszy się wyświetla obraz matki i te głosy jakby różnego rodzaju, bo one nie są jakby jednolite, mają różny cień, odcień i tak dalej. I one się w tej opowieści też pojawiają, że to moim zdaniem też sprawia duże problemy bohaterowi. Nie? O których głosach mówisz? Bo No, również kiedy tam jest przed tym mostem i jest przekonywany, prawda? tak, Nie? oczywiście są te przeciwieństwa nim, które się zmagają. O tym mówisz? Również, tak. Tak. Mhm. Bo są w nim przeciwieństwa. Lancelot to nie jest ktoś, który
ma problem z kobietami. Jak widzimy, ma dosyć dużo szczęścia. Jedna wita go i mówi, no, możesz przenocować się, tylko połóż się ze mną. A więc on widocznie nie ma ten problem z kobietami, ale on wolał to nie robić, bo dla niego już ten fizyczny seks to nie ma znaczenia. On nie o to mu chodzi i nie po to podróżuje. On podróżuje kierowany miłością i takie boczne przygody i jakieś takie rzeczy, nawet ofiarowane mu dobrowolnie, to go zupełnie nie interesują. Bo jego wielka miłość właśnie prowadzi. Słuchajcie, czas nam wybija, wydaje mi się, i myślę, że kończmy dyskusję i następnym razem to zajmiemy się trzecią i ostatnią częścią i to jest powrót królowej i co dalej się dzieje z Lancelotem. To na razie.